zeszłym tygodniu zakończyła się kolejna edycja programu integracyjnego Cześć w Gdańsku, w którym miałam okazję uczestniczyć. To inicjatywa dla nowych mieszkanek i mieszkańców miasta, realizowana w Europejskim Centrum Solidarności od 2014 roku. Jej celem jest wsparcie osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa w adaptacji do życia w nowym miejscu. Program jest otwarty dla wszystkich, którzy potrzebują wsparcia, niezależnie od tego, czy mieszkają w Trójmieście od kilku miesięcy, czy od wielu lat. Po kilku tygodniach spotkań na różne tematy, od przepisów prawnych przez warsztaty psychologiczne, po rozmowy o tradycjach i uprzedzeniach, mam naprawdę dużo do przemyślenia. Organizatorzy mówią, że w poprzednich latach większość uczestników była świeżo po przyjeździe. Teraz coraz częściej przychodzą osoby, które mieszkają w Polsce od dawna. Na pytanie o motywację odpowiadają podobnie. Przez lata nie udało im się zbudować stałych relacji w nowym miejscu i czują się samotni. Liczą, że dzięki programowi poznają nowych ludzi. Zgodnie z ostatnim raportem Narodowego Banku Polskiego, wśród uchodźców wojennych z Ukrainy rośnie liczba osób, które mają polskich znajomych, do których mogą zwrócić się o radę. To ważny wskaźnik poprawiającej się integracji społecznej. Jednocześnie uczestnicy programu Cześć często mówią, że nie mają przyjaciół wśród Polaków i że ich sieć kontaktów jest bardzo ograniczona. Dotyczy to zarówno osób z Ukrainy, jak i migrantów z innych krajów. Wiele z nich mierzy się z samotnością i izolacją. Latem tego roku w międzynarodowym czasopiśmie o zdrowiu publicznym Frontiers in Public Health opublikowano jedno z najważniejszych badań dotyczących stresu, samotności i relacji społecznych u ukraińskich uchodźców wojennych w Polsce. Autorzy pokazują, że uchodźcy doświadczają znacznie wyższego poziomu stresu psychicznego niż Polacy. Badanie podkreśla również, że słabsze sieci społeczne sprzyjają większemu poczuciu izolacji, podczas gdy silne więzi rodzinne działają ochronnie. Ryzyko samotności rośnie natomiast u osób młodszych, z wcześniejszymi problemami psychicznymi oraz u tych, których sytuacja prawna wiąże się ze statusem uchodźcy. Są też inne analizy, które potwierdzają, że uchodźcy w Polsce częściej deklarują poczucie osamotnienia. Jednocześnie, i to ważne, raport Narodowego Banku Polskiego pokazuje rosnącą integrację ekonomiczną migrantów z Ukrainy. Widać to w lepszej znajomości języka polskiego, większej samodzielności mieszkaniowej, poprawie sytuacji na rynku pracy i utrzymywaniu się głównie z dochodów z pracy w Polsce. Coraz więcej osób deklaruje chęć pozostania w Polsce na stałe, zwłaszcza ci, którzy mają rodziny i dobrze znają język. Najważniejsze czynniki sprzyjające pozostaniu to stabilna praca, mieszkanie, edukacja dzieci i integracja społeczna. Potencjalne zawarcie pokoju w Ukrainie nie oznacza automatycznego powrotu. Wielu mówi wprost, że zostanie w Polsce dłużej. W ostatnich 2 latach fala uchodźcza znów rośnie. Jest mniejsza niż ta z 2022 roku, ale bardziej zróżnicowana pod względem wieku i wykształcenia. Można więc zakładać, że potrzeba nauki języka i programów integracyjnych będzie nadal rosła. Mam nadzieję, że takie inicjatywy jak Cześć będą dalej wspierać adaptację i budować mosty między kulturami i ludźmi.